Cześć, siemanko, witajcie na kanale Pawelaco, kanał narzędziowy. Dzisiaj będziemy mieć do przetestowania takie urządzenie marki Marder Fix, coś tam, z Lidla. Jest to urządzenie do odstraszania różnego typu kunolisów, gryzoni, kun, jakichś potworków, które przegryzają nam po prostu kable pod maską samochodu. Gdzieś tam się lokalizują i nie wiadomo, co one tam robią. Dostępne w sklepie Lidl za około 79 zł. Instrukcja obsługi. Tutaj mamy przewody. Przewód dodatni i przewód ujemny, czarny. Długość tych przewodów to jest 1 metr. Jest to takie małe urządzenie ultradźwiękowe. Dodatkowo tutaj mamy diodę. I zobaczymy, jak te kunolisy uciekają. No, jak sprawdzić skuteczność takiego urządzenia? Żeby po prostu to zaobserwować, to trzeba by było gdzieś podłożyć pod jakieś kunolisy i włączyć i zobaczyć, czy będą uciekać. Zobaczymy, czy u mnie są jakieś kunolisy pod maską. A ten przewód, a nie, to jest trytytka. Dwie trytytki pewnie do zamontowania tutaj, żeby to złapać gdzieś tam pod maską. Czyli tak, kuny oznaczają swój teren znakami zapachowymi, czyli jeśli pojazd został już oznaczony przez kuny znakiem zapachowym przed zamontowaniem produktu, konieczne jest dokładne wyczyszczenie zabezpieczonego obszaru. Czyli musimy komorę silnika pierw wyczyścić, bo nie wiemy, czy te kuny tam się czy tam przebywają, mają te znaki zapachowe własne. Zalecamy do tego nasz środek do usuwania znaków zapachowych Marder Fix. Zabezpiecza się komorę silnika, dolna część podwozia, nadkola. Jeżeli po prostu nie dokonamy tego czyszczenia, no to kuny będą mogły przedostać się do silnika mimo produktu i bronić swojego terenu przez atakowanie znaków zapachowych konkurentów. No, ciekawe informacje, czyli to też może być nieskuteczne w takim razie, jeżeli tam źle to wszystko sobie przygotujemy. Podłączamy to bezpośrednio do akumulatora. Jeśli czerwony wskaźnik działania LED, czyli ta kontroleczka, co pokazywałem, będzie migać najpóźniej po minucie, urządzenie działa. Urządzenie to wytwarza bardzo wysoki, sinusoidalny ton do odstraszania kun i gryzoni w komorze silnika. Zapobiega również efektowi przyzwyczajenia poprzez faliste zmiany tonów, technika sinusoidalna, oraz interwały włączania i wyłączania. W ten sposób pojazd jest chroniony przed gryzoniem. No, z tego co wyczytałem, to należy tak zainstalować to urządzenie w komorze silnika, żeby po prostu miało dużo przestrzeni, żeby ten dźwięk miał się gdzie rozchodzić, również żeby nie było narażone to urządzenie na gorąco od silnika, jak również od tam chlapania od wody. No i to urządzonko ma również 3 lata gwarancji. Napięcie tego urządzenia to jest od 12 do 24 V. Pobór prądu około 2 mA. Poziom hałasu 105 dB. Kąt promieniowania 160 stopni. Bezpiecznik F500 mA. Zabezpieczenie przed zachlapaniem IPX4. Dobra, zobaczmy, jak to działa. Podłączmy. Wykurzmy kunolisy. No to jest takie małe urządzenie. Jeżeli mamy tutaj taką miarę, no to mniej więcej jak ta miarka. Tutaj jest głośniczek. Podłączymy tak do akumulatora bezpośrednio, bo to się bezpośrednio podłącza jakoś do akumulatora. Minus do minusa, plus do plusa. Zobaczmy na tą kontrolkę. No i my nie usłyszymy takich ultradźwięków. W ogóle nic nie słychać. Tylko to pykanie przy zapalonej tej kontrolce, jak się zapala. No i tutaj mamy taką opcję właśnie podłączenia bezpośrednio do akumulatora. Jest to dopuszczalne. Plus do plusa, minus do minusa lub do masy samochodu można podłączyć. No i to jest cały czas po prostu włączone. Czy jedziemy samochodem, czy stoimy, czy wyłączymy silnik, to jest po prostu cały czas uruchomione. A jest jeszcze druga opcja podłączenia
że w momencie, kiedy zapalamy silnik, to się odłącza, a w momencie, kiedy gasimy silnik, następuje automatyczne po prostu włączenie tego urządzenia gdzieś tam pod stacyjkę, pod jakiś przewód 15. Tutaj jest napisane, podłączamy pod zacisk 15. No i gdzieś tam po prostu można pod stacyjkę podłączyć, wtedy nam się to po prostu uruchomi przy wyłączeniu silnika. Ciekawe, jakbyśmy mieli tak podłączone na przykład też w garażu, gdzieś jakieś kunolisy się mogą przedostać, przekopać, to może takie coś też jest skuteczne. Również ciekawi mnie, czy na przykład koty reagują na takie coś, bo widziałem, że u mnie też koty wylatywały tam spod samochodu. Małe kunoliski, a nie wspomnę już o żyrafach. Raz mi się wydawało, że właśnie żyrafa była taka mała, czy szwagier. A ciekawe, czy jest w beczce jakiś kunolis. No oczywiście. No to zamontujmy to urządzenie. Zobaczymy, czy da się to gdzieś podpiąć i czy nie ma jakiego kunolisa. A zobaczmy bliżej. No coś mi się wydawało, że tutaj był jakiś kunolis, ale nic nie widzę. Ale czuję kunolisa. Tu jest dużo przestrzeni, to gdzieś to można zamontować. No tutaj mamy biegun ujemny. Tutaj możemy zamontować biegun dodatni, będzie po prostu na stałe. A tutaj jest taka przestrzeń, to tu kunolisy mogą wchodzić. Postanowiłem zamontować w tej części komory silnika, żeby ten głośniczek tutaj przy wlocie z nadkola jakby tam wchodziły, to żeby po prostu tutaj od razu dawał sygnał. I tutaj mam blisko do akumulatora, bo chciałem tutaj, ale po prostu przewody są za krótkie, musiałbym je przedłużać. I tu jeszcze jedna trytytka będzie. Jak dobrze się przyczaimy, to nawet spotkamy kunolisa pływającego w sadzawce. Udało mi się tutaj tymi trytytkami ładnie spiąć. Mogę to sobie obrócić tutaj w stronę tej przestrzeni, docisnąć jeszcze i podłączyć tutaj do akumulatora bezpośrednio. A nawet potrafi się schować w grillu. Idealnie pasuje. No już mamy podłączone. Plus, tu mamy bezpiecznik do plusa, minus do minusa. Zobaczmy, czy działa. No sprawdźmy teraz na drugi dzień. Zobaczymy, czy są jakieś kunolisy. No proszę. Nie działa. Ale na takiego kunolisa to na pewno nie działa. No jak będzie trzeba, to nawet kunolis samochodem pojedzie. Kieruj. A nawet i pobiegnie za samochodem. Mryga, to znaczy, że jest aktywne. I tutaj mamy tą przestrzeń wypełnioną. No, kunolis potrafi na przykład włączyć kompresor